Czy wiecie, czego film FNAF potrzebuje? Co będzie takim znajomym, komfortowym elementem dla fanów? Komentarz let's playera. Wszyscy znamy FNAF z oglądania gameplayu na YouTube, więc dokładnie tak musi to wyglądać w filmie. Twarz Majka w lewym górnym rogu, perspektywa z jego oczu na cały ekran, tutaj się dowali interfejs, no i musi szczegółowo, głośno omawiać każdy krok, który wykonuje. Kiedy zobaczy Bonniego tuż obok biura, to musi wykonać dokładnie taki sam okrzyk pitch perfect, jak Marki Player by w takiej sytuacji wydał. Tak to powinno wyglądać. No, mam tutaj rację, co nie? Też tak myślicie? Ostatnim razem pokazałem na filmie cały trailer, ale z tego powodu straciłem monetyzację. No, nic poważnego, strajka nie dostałem, ale nie dziwię się i łatwo jest ten błąd popełnić, bo z trailerami gier nie ma żadnego problemu. Ale no, z tego powodu nie będę teraz pokazywał klipów. Obejrzyjcie trailer samemu, link znajduje się w opisie, nawet są polskie napisy. Jak już obejrzycie, to wróćcie tutaj i pogadamy sobie. No i pewnie to już zauważyliście, film po polsku ma się nazywać 5 koszmarnych nocy. Wiem, że się to wam nie spodoba, ale chyba tak zostanie. Wiem, nienawidzimy języka polskiego. Od 8 lat mówimy Five Nights at Freddy's, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale mimo wszystko lepiej jest wrzucać film z polskim tytułem. Mogli to po prostu nazwać 5 nocy we Freddy's, ale 5 koszmarnych nocy nie jest złym tytułem. Będzie złym tytułem, kiedy się okaże, że film dzieje się w ciągu tylko jednej nocy, ale to już inna kwestia. Angielski tytuł w tym nie pomaga. Tytuł jest fajny, dosyć zabawny do używania. Więc co, idziecie na film 5 koszmarnych nocy? Z trailera się dużo dowiedzieliśmy. Znacznie jaśniej zarysowuje się cała fabuła filmu. Mike potrzebuje pieniędzy, więc zatrudnia się po prostu gdziekolwiek. A tym gdziekolwiek okazuje się opuszczona, dawno zamknięta pizzeria Freddy's. Choć lokal od dawna nie funkcjonuje, to firma wciąż potrzebuje tam stróży nocnych, a tym razem pada na Mike'a. Nie ma gdzie zostawić Abby samej na noc, więc bierze ją ze sobą do pracy. Ona będzie spać, on będzie pracować. Plan jest prosty. No z tym, że Vanessa przychodzi tutaj z ostrzeżeniem na temat robotów, a w nocy znikąd sprzęt się aktywuje, roboty zaczynają się ruszać. Vanessa twierdzi, że roboty chcą zmienić Abby w jedną z nich, czyli Abby jest w poważnym niebezpieczeństwie. No i na trailerze pojawia się też Springtrap, albo Spring Bonnie, bo pewnie siedzi tam jeszcze żywy William. A dalej widzimy masę innych scen. Vanessa jest z jakiegoś powodu w szpitalu, Mike bije kogoś w fontannie, mamy retrospekcję na temat martwych dzieci i osób, które od robotów zginęły. No i ta dziwaczna scena z maszyną tortur. Tak wygląda fabuła na ten moment. Wciąż nie jest jasne, czy film rzeczywiście pokaże 5 koszmarnych nocy. Zabawne by było, gdybyśmy rzeczywiście dostali 5 nocy, ale byłyby to niezwiązane ze sobą noce w teraźniejszości, w retrospekcjach. Mamy noc, w której zginął poprzedni stróż, mamy noc, w której Mike pracował, mamy noc, w której Abby z Freddym przyszli do Freddy's. To już 3. Brakuje jeszcze 2. Pełny trailer jest prawie dokładnie tym trailerem, który wyciekł jakiś czas temu, ale tamten był niedokończony. Zrobili ankietę właśnie po to, żeby go poprawić i dokończyć. To, co teraz mamy, wygląda dużo lepiej i w końcu możemy o tych rzeczach normalnie rozmawiać. Scena z Golden Freddym, to zagrożenie, że roboty chcą zabić Vani, Springtrap sam w sobie. Springtrap pojawił się na jakiejś wystawie w Jim Henson's Creature Show, więc znaliśmy ten spoiler już od jakiegoś czasu, jeszcze przed wyciekiem. To było ciekawe. Tak czy tak, dopieścili ten trailer i go dostaliśmy. Bardzo ładnie wygląda. Pełny trailer pokazał nam znacznie więcej wyglądu animatroników. Dostaliśmy też całe zdjęcie promocyjne z trójką na scenie i widać, że proporcje nie są do końca identyczne do gier, co nie jest dziwne. Prawdziwe animatroniki nie mogą sobie pozwolić na clipping, pewnie musieli je trochę poprawić, podrasować. Na trailerze widzimy włączonego Cupcake'a. A skoro o nim mowa, to spójrzcie tutaj. Bonnie i Chica stoją przy jakimś wencie i babeczki tutaj nie ma. Najwyraźniej została nasłana na Mike'a i będzie działała osobno od Chiki. Czy zauważyliście też, że na trailerze nie pokazali żadnej sceny z czerwonymi oczami animatroników? Jest to trochę zastanawiające, bo może zrobią jakąś korektę z uwagi na komentarze fanów. Widać tylko takie zwykłe, świecące pomarańczowe oczy gdzieniegdzie. Często po prostu białe oczy. Ale może nic nie zmienią, bo nie zobaczyliśmy żadnej korekty na filmie. Słyszałem teorię, że czerwone oczy miały na celu po prostu nastraszyć Abby, a normalnie ich nie mają. I wtedy ta scena miałaby swój sens, ale byłaby czymś, czego nie rozumiemy teraz i lepiej nie pokazywali na trailerze. Kto wie. Dosyć ważnym tematem jest też William Afton, znany też jako Steve Raglan, doradca zawodowy. William Afton jest osobą, która zaleca Mike'owi pracę we Freddy's i to jest dosyć ważna informacja, bo czy wiecie, jakie to daje możliwości? Zabójca ukrywa się, przyjął fałszywą tożsamość, a następnie wziął sobie pracę, w której może bez żadnego problemu wysyłać najróżniejszych ludzi do Freddy's. Jaki ma w tym cel? Dlaczego wysłał tam Mike'a? Dlaczego wysłał tam innych ludzi? Może chce, żeby ludzie ginęli, a może chce coś zdobyć z Freddy's i próbuje zdezorientować duchy.
Wciąż niezbyt ufam Vanessie, bo podejrzane jest to, że dodali do FNAF 1 postać, która w Security Breach była pomocnicą Williama. Może być częścią jakiegoś jego większego planu. William wpycha go do pracy na nocnej zmianie, a potem Vanessa przychodzi pierwszej nocy, instruuje go, żeby za szybko nie umarł i żeby wykonał jakieś zadanie. Mogłoby to tak wyglądać. A jak myślicie, to jest Spring Bonnie czy Springtrap? Żywy William w stroju czy martwy William nawiedzający robota? Wydaje mi się, że najwięcej sensu robi żywy William w stroju, bo bądź co bądź dopiero co załatwił Mike'owi pracę w tym miejscu, a więc żył, ledwie dzień wcześniej. Powinien to być żywy człowiek. Choć jest to trochę dziwne, zwłaszcza biorąc pod uwagę te świecące oczy. Człowiek w stroju powinien coś widzieć, więc w tym miejscu to nie dosyć, że te oczy zasłaniają mu widok, to jeszcze go oślepiają. Dziwne to jest. Wydaje mi się, że Springtrap w trybie stroju powinien wyglądać trochę inaczej. Ale nawet mimo to, fabularnie ma więcej sensu, żeby William jeszcze żył. Zobaczymy, jak to będzie. A biorąc pod uwagę to, że Mike i William dosłownie ze sobą rozmawiają na początku filmu, to bardzo mnie zastanawia teraz ich relacje. Czy to rzeczywiście jest ojciec i syn, czy może jednak nie? Jaki zysk miałby William w wysłaniu swojego syna do Freddy's? Może mógłby jakiś mieć, ale ten temat jest ciężki. Wiemy o aktorach matki i ojca Mike'a. Lillard nie jest żadnym z nich, co od razu oznaczałoby, że nie są ze sobą spokrewnieni. Ale fandom szuka wymówek. Może Blumhouse nas oszukuje, może matka zabrała go od Williama i miał ojczyma, może coś innego się stało. Na ten moment nie jest to jeszcze ważne. Tak czy tak, relacja między nimi bardzo stoi na włosku, mogą nie być spokrewnieni w tej wersji historii. A jak myślicie, jak się potoczy historia Mike'a w tym filmie? Istnieje teoria, że Mike zginie, bo widzimy, że próbują go wciskać do Freddy'ego, a potem znika. Abby jest pozostawiona sama sobie. Idzie razem z Freddym, a Mike'a nigdzie w pobliżu nie ma. Już to jest bardzo podejrzane. Wynika z tego dosyć szalona teoria, bo co jeżeli Mike zginie i nawiedzi animatronika? Co jeżeli ten plakat, na którym widzimy Abby i Freddy'ego, to jest tak naprawdę po prostu Abby i Mike? Mike zginął, ale wciąż opiekuje się swoją siostrą pod postacią animatronika. Mike jest teraz jednym z nich. To byłaby bardzo ciekawa historia. Ale nie jest to takie pewne, bo robot wydaje się być Golden Freddym. Ja wiem, jaki jest z nim problem. Ktoś już nawiedza Golden Freddy'ego. To jeden z piątki dzieciaków, które już widzieliśmy na trailerze. Więc temat jest trochę skomplikowany. Ale skoro o tym mowa, film FNAF może pokazać nam młodszego brata Mike'a. Jest postać Garrett i wydaje się być powiązana z młodym Mike'iem, aktorzy robili sobie wspólne zdjęcia. Chodzą więc teorie, że film przedstawi retrospekcję na temat wydarzeń z FNAF 4. Wiemy z opisu, że na Mike'u ciąży jakieś poczucie winy z przeszłości. Jest scena, w której dorosły Mike widzi odjeżdżający samochód z Garrettem i to mogłoby być jakieś jego wspomnienie. Zmierzam tutaj do tego, że możemy dostać w filmie ugryzionego dzieciaka. A jeżeli to się stanie, może film pomoże nam ostatecznie rozwiązać debatę o Golden Freddy'ego. Może dowiemy się, kto jest kim. Żeby tylko nie okazało się, że w filmie Golden Freddym nie jest ani jeden, ani drugi, tylko jest nim Mike. No to by było zabawne. Ale ogólnie cały ten temat bardzo postawił pod znakiem zapytania też tą nieokreśloną panią złoczyńcę. Myślałem, że będzie ona reprezentowała zarząd Fazbear Entertainment, ale jeżeli budynek od dawna jest zamknięty i tylko zatrudniają tam stróży nocnych, jeżeli w ogóle William ma w to spory wkład, to nie jestem pewny, czy zarząd ma to jakiś sens. Wciąż może okazać się, że jest właścicielką, wciąż może ma jakiś zysk w tym, że ci stróże nocni tutaj pracowali i ginęli, ale sytuacja jest znacznie bardziej utrudniona. Zastanawiam się, jakie inne opcje mogłyby tutaj działać. Mogłoby być tak, że będzie ona złoczyńcą podczas retrospekcji, może podczas dzieciństwa Mike'a. Wciąż może reprezentować zarząd Fazbear Entertainment, ale po prostu w innych czasach. Opcji jest wciąż dużo na to, kim ona będzie. Jak myślicie? Ale no tak film wygląda. Czy zauważyliście easter eggi z youtuberami? Pod koniec taksówkarzem jest Cory Kenshin, którego możecie nie znać, bo nie jest jakąś dużą figurą w fandomie, ale to wciąż jest wielki angielski youtuber, 16 milionów subskrybentów, który ogrywa FNAF. Możecie zobaczyć jego reakcję na trailer u niego na kanale. Drugi easter egg nie jest aż tak widoczny, ale na ścianie pojawia się tablica z pracownikami miesiąca i tymi pracownikami są youtuberzy. Dołku udostępnił trochę lepsze zdjęcia, ale niestety zasłania trochę, nie pokazuje wszystkich. Na premierę pewnie pojawią się jakieś fragmenty, na których tą tablicę będzie lepiej widać. Ale no, fajny easter egg, bo nie jest taki agresywny, nie jest cringe'owy, a po prostu sobie siedzi w tle. YouTuberzy. Więc no, jak mówiłem, Mike będzie pracował nocną zmianę, bierze ze sobą Abby do środka na noc. Nieświadomy został tutaj wysłany przez samego Williama Aftona, więc wkracza prosto w zastawioną pułapkę. I Springtrap wykona swój ruch. Animatroniki chcą zamienić Abby w robota, a przynajmniej tak twierdzi Vanessa. Może kłamie. No i dużo więcej rzeczy będzie miało miejsce w filmie 5 koszmarnych nocy. Na pewno nie możecie się na niego doczekać. To tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jeszcze ochotę oglądać FNAF, zapraszam was do tego filmu, który omawia więcej nowości, które będą miały miejsce w 2023 roku. Zapraszam też do obejrzenia mojej ostatniej teorii w temacie FNAF 3, w temacie zakończenia i tego, które zakończenie jest ostatecznie poprawne, skoro duchy wciąż pojawiają się w FPS-ie.